Witam, dzisiaj będziemy składać taki motorek. Jest to mini ścigacz pojemności 49 cm. Nazywa się PS50 Rocket Sport i jest to jeden z fajniejszych motorków, który można kupić dla dziecka lub nawet dla siebie, żeby poszaleć. Więc zaczynajmy może składanie. Jest to kolor pomarańczowy. Na kanale jest filmik prezentacji tego motorka, a dzisiaj zajmiemy się, żeby go pokazać, jak to złożyć wszystko. No to otwieramy kartonik, zobaczymy, co jest w środku. Motorek przyszedł kurierem, więc zobaczymy, czy jest nieuszkodzony. Tu mamy zabezpieczenie. Tu można odłamać te wszystkie kartoniki. Motorek jest praktycznie że złożony. Kilka tylko rzeczy trzeba złożyć, wyregulować. No, na pierwszy rzut oka nie został uszkodzony przez firmę kurierską. No to zobaczmy, jak on wygląda. No, tak on wygląda. Jest to naprawdę bardzo dobry jakościowo motorek w rozsądnej cenie. Ma wiele takich rzeczy, upgrade'ów w porównaniu ze zwykłym mini ścigaczem. Na pewno opony są dużo lepszego materiału. Mamy Easy Starter. Pozwala nam łatwo odpalić ten motorek. Do tego gaźnik, nie jest to zwykły gaźnik, jest to lepszy gaźnik, bodajże 19 mm. Daje on lepsze przyspieszenie i lepszą pracę silnika. No nic, to przejdźmy do składania. Tu mamy na dole kartonik z wszystkimi częściami. Zanim wyciągniemy motorek z kartonu, to najlepiej wyciągnąć stopkę. Jest tutaj ta stopka, taki trójkącik wkładany. No i wyciągnijmy sobie ten motorek z kartonu. Wróćmy i włóżmy stopkę. Stopkę się wkłada tutaj w ten otworek i już nam motorek ładnie stoi. Wygląda, no, trzeba przyznać, że naprawdę przejechał szmat kilometrów kurierem i nic nie jest popękane, nie ma większych uszkodzeń, także firma kurierska się spisała. W motorku mamy dwa wydechy, widać hamulce tarczowe, standardowe hamulce od wszystkich mini motorków na linkę, nie są hydrauliczne. Także zbiornik paliwa około litra, ale to pozwoli, żeby pojeździć trochę, że nie ma problemu. Wszystko, jak widać, prawie że jest złożone. Pozostaje nam jedynie ustawić kierownicę od motorku, odpowiednio ją wyregulować hamulce. No to zaczniemy może od ustawienia kierownicy. Przekręcamy tutaj hamulce, sobie ustawiamy kierownicę w takim, ten tutaj widzę jest dokręcony zbyt mocno. Klucze oczywiście dostajemy w zestawie. Nie polecam, można użyć, żeby złożyć motorek. Ja nie używam, mam swoje klucze lepszej jakości. Oczywiście dostajemy jeszcze buteleczkę do mieszania. Jest to od wózów, więc musimy mieszać paliwo z olejem. Jest tutaj do tego buteleczka. Tutaj mamy stopki, które trzeba zamontować. Wężyk, odpowietrznik zbiornika, to założymy go później. No i instrukcje w języku bodajże niemieckim.
No trudno, filozofii tu nie ma, damy sobie jakoś radę. To na razie odkładamy. I tak, najpierw odkręcamy tamten hamulec, bo jest za mocno dokręcony. Puszczamy śrubkę. Teraz możemy sobie go opuścić. Ustawiamy kierownicę i w momencie, gdy ustawiamy kierownicę, musimy mieć pewność, że tutaj jest na samej górze. Obydwie strony znajdują się. Także podnosimy sobie troszkę. Koło musi być prosto. Hamulce obniżamy i skręcamy, aby hamulce poszły tutaj w tą wnękę. O. I największy ruch kierownicą, jaki będzie możliwy, aby nam się tutaj, zostawimy sobie o tak i tak. W ten sposób sobie ustawimy kierownicę. No i musimy ją dokręcić. Do tego potrzebny jest nam imbusik. Wkładamy tutaj. Będziemy mieli bodajże 13. Gdzie jest ta 13? Się gdzieś zabudzała. Mamy 13. Dokręcamy tutaj dosyć mocno kierownicę. Oczywiście tak, żeby nie przekręcić śruby. No i to samo z drugiej strony. Ok, sprawdzamy, czy jest dokręcone. Ta jedna jeszcze trochę. Sprawdzamy jeszcze raz położenie kierownicy. Tą jeszcze trzeba dokręcić. Teraz jest już ładnie dokręcone. Dokręcamy teraz hamulce w tej pozycji, w której sobie je zostawiliśmy. Jeden,
drugi. Mamy już ustawione, sprawdzamy, czy ustawienie jest dobre. Jest dobrze. W tym momencie teraz przymocujemy tutaj szybkę z przodu. Tutaj mamy szybkę. Widzimy, że brakuje śrubek do szybki. Dwóch. Gdzieś zapomniałem w kartoniku. Teraz poszukamy ich. Nasz kartonik. Moje śrubki są w kartoniku. Szybkę mocujemy od góry, wkładamy śrubki w otwórki i nakrętkę od dołu na każdą śrubę. Zakładamy wszystkie 4. Śrubokrętem krzyżowym dokręcamy wszystkie śruby. Trzeba nakrętkę trzymać od dołu przy dokręcaniu. Starczy palcami, nie trzeba klucza używać. Szybkę mamy założoną. Teraz zajmiemy się stopkami. Mamy 2 stopki, 2 śruby. Stopki zakładamy w ten oto sposób. Nie jest łatwo je założyć. Trzeba wciskać. Do samego końca muszą dojść. Jeszcze. Jest dobrze, teraz jeszcze troszkę. Stopki ustawiamy pod takim kątem. Jak będziemy siedzieć, nasze nogi będą w ten sposób. W ten sposób ustawiamy stopki i dokręcamy mocno śrubę. Dociągamy mocno. Teraz obracamy motorek i to samo z drugiej strony.
Mocno dociągamy. Stopki mamy założone. I to praktycznie jest całe składanie tego motorka. Teraz musimy sprawdzić, przejrzeć przed pierwszym odpaleniem, wszystko sprawdzić, czy wszystko jest dociągnięte i wszystko jest tak, jak powinno być. Zaczynamy tutaj od góry. Sprawdzamy oba hamulce. Tylni działa dobrze, przedni działa dobrze. Gaz chodzi, ale chodzi dosyć ciężko. Ciężko odbija. Sprawdzimy sobie linkę. Powinien chodzić lżej gaz. Sprawdzimy sobie tutaj linki, jak są pozakładane. Jak wchodzi linka do gaźnika. Czasami nie jest ona dobrze włożona do gaźnika. Trzeba ściągnąć tutaj taką gumową osłonę. Sprawdzić, jak linka wchodzi do gaźnika. Słabe dojście. Widzimy, linka nie wchodzi odpowiednio. Mocowanie. Możemy troszkę podkręcić to. O, w ten sposób, żeby linka dobrze wyszła. I naciągamy z powrotem tą osłonę. O, teraz już chodzi dużo lżej. Sprawdzamy powietrze w kołach. Tutaj jest ładnie napompowane, tutaj również. Hamulce już sprawdzaliśmy. Teraz możemy sprawdzić te dwie główne śruby. Ja zawsze zalecam, żeby je sprawdzać i mieć pewność, że one są dokręcone od kół. Potrzebujemy tutaj 14, 12, 14, 14 i 12. I tutaj trzeba sprawdzić, czy jest dobrze dociągnięte. To jednak ważne, w miarę było. Z drugiej strony, zanim dociągniemy, to jeszcze zaraz sprawdzimy łańcuch, czy jest odpowiednio naciągnięty, czy koło jest odpowiednio ustawione. Tutaj sprawdzamy tak, że najlepiej jest ściągnąć tą osłonę. To są tylko 3 śrubki, także ściągamy tą osłonę. Osłonę mamy ściągniętą, tyle starczy i sprawdzamy. Po pierwsze sprawdzamy, jak jest napięty łańcuch. Tutaj jest akurat idealnie, możemy go ugiąć, nie jest zbyt napięty, nie jest zbyt luźny, ale co jest jeszcze ważne, musimy z tyłu spojrzeć na całe koło i sprawdzić, czy obie zębatki są w jednej linii. Często jest tak, że koło jest źle zamocowane na widełki i zębatka będzie krzywo ustawiona i łańcuch będzie spadał, nawet jeśli jest napięty. Także jeśli tutaj jest akurat prosto ustawione, bardzo ładnie, nawet jeśli by się to Wam zdarzyło, to luźnijmy tą główną śrubę tutaj na ośce. No i mamy tutaj 2 pokrętła, możemy koło przesuwać, ustawiać tak, żeby ustawić prosto, później dociągamy dobrze łańcuch, wszystko skręcamy, no i mamy dobrze ustawione.
możecie obejrzeć filmik, kiedy mamy jak ustawiać łańcuch w małych motorkach. Składamy stopkę, montujemy z powrotem osłonę. Osłonę mamy ładnie zamontowaną. No i możemy teraz dokręcić ośkę. Ona jest akurat dokręcona bardzo dobrze. Sprawdzamy jeszcze tutaj nik, to jest zrywka. W razie jakby tutaj możemy dokręcić, bo widać, że to się rusza. Możemy to sobie tutaj dokręcić, ten włącznik, żeby się tak nie ruszał. Dobrze, obracają śrubki z tyłu, aby je czymś chwycić. Trzeba poszukać kluczyk. Nie ustawiajmy tego włącznika tak, żeby był w tej pozycji, ponieważ może się zdarzyć, że będziemy skręcać i ten włącznik po prostu nam rozłączy silnik przy skręcaniu. Lepiej jest go ustawić w tej oto pozycji i nie będzie nam włączał silnika, a będziemy mieli łatwy dostęp do włącznika. Siódemka. To mamy dokręcone. Właściwie ostatnią rzeczą przed sprawdzeniem motorku, odpalaniem jego, jest sprawdzenie wężyka. Jest to dosyć ważne. Często bywa tak, że wężyk nie jest w ogóle założony od strony gaźnika i sobie wisi, lub jest gdzieś uszkodzony, no uszkodzony rzadziej, ale może być gdzieś zbyt mocno spięty i zagięty. Tutaj akurat wężyk widzimy, że dobrze idzie. Jest założony na gaźnik, więc jest bardzo dobrze. Motorek, jak widzicie, jest bardzo fajny, solidna rama, ładnie pomalowana. Motorek robi efekt. Silnik, jak mówiłem, ma tutaj kilka upgrade'ów. Mamy ten Easy Pull Start zrywkę ze sprężyną wbudowaną, że jest nam łatwiej odpalić, są one dużo lepsze niż te zwykłe. Do tego mamy inny gaźnik, lepszy gaźnik, co skutkuje tym, że motorek chodzi równiej i łatwiej, szybciej wchodzi na obroty. No i kolejną rzeczą jest to jeszcze z drugiej strony. W tym motorku mamy również niestandardowe sprzęgło. Jest tutaj sprzęgło z dwóch, nie z trzech okładzin, ale z dwóch okładzin sportowe na dwóch takich mocnych sprężynach. Te sprężyny nie pękają tak często jak te malutkie, się przegrzeją i potrafią pęknąć. Tutaj to sprzęgło naprawdę służy dużo lepiej i łatwiej nawet dorosłym jeździć na tym, także można śmiało śmigać. Motorek jest naprawdę fajny. Jeśli chcecie go kupić, to link jest w filmie. Można sobie zamówić go. Kilka dni macie go na miejscu. Także naprawdę fajny motorek. Są one w różnych kolorach. W następnym filmie pokażemy, jak go odpalać prawidłowo, jak zrobić mieszankę, jak odpalić silnik. No i będziemy na nich później testować, palić gumę i robić różne inne rzeczy na tym motorku. Także oglądajcie następne odcinki. Dzięki, na razie. Włącz